Szanowni Państwo, za nami trzecia kolejka sezonu 2021. W długi weekend majowy odbyły się 2 mecze PFL 1, a także 2 mecze PFL 2. Zapraszamy do obejrzenia kilku ciekawych sytuacji z tych spotkań. W pierwszej sytuacji zostały rzucone flagi za jeden z najpoważniejszych fauli w futbolu amerykańskim, czyli targeting. Jak widzimy, zawodnik ataku, który próbował łapać piłkę, został w silny sposób zaatakowany przez jednego z obrońców. Zgodnie z przepisami, zawodnik usiłujący złapać podanie do przodu jest zawodnikiem bezbronnym. Z kolei przepis 9.1.4 mówi, że zawodnik bezbronny nie może zostać zaatakowany poprzez mocne uderzenie w okolice głowy lub szyi. Jak pokazuje nagranie, miał miejsce kontakt zarówno w kask, jak i poniżej linii ramion zawodnika bezbronnego. Abyśmy mogli mówić o faulu za targeting, poza zamierzeniem się na przeciwnika z intencją zaatakowania go poprzez mocne uderzenie w sposób wykraczający poza wykonanie legalnego tackla, musi wystąpić także przynajmniej jeden ze wskaźników tego faulu opisanych w przepisie 2.35. W tym przypadku miało miejsce zarówno zamierzenie i skulenie się, jak i pochylenie głowy, aby wykonać mocne uderzenie. Wydaje się, że uderzenie w kask było wystarczająco silne, aby spełnić wymogi wspomnianego przepisu. Niemniej jednak z ujęcia, którym dysponujemy, nie można tego jednoznacznie rozstrzygnąć. Na podstawie nagrania decyzja sędziów z boiska nie może zostać zatem potwierdzona, ale jednocześnie nagranie nie przedstawia wystarczających dowodów, by tę decyzję zmienić. Warto zwrócić także uwagę na to, że na boisku pojawiły się aż 3 flagi rzucone przez line judge'a, field judge'a i back judge'a, a więc sędziowie mający zupełnie inne kąty widzenia podobnie ocenili tę sytuację. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny obrony. Zawodnik ten był blokowany wysoko przez jednego z zawodników linii ofensywnej i gdy pomiędzy zawodnikami wciąż miał miejsce kontakt, inny zawodnik drużyny ataku zablokował tego obrońcę poniżej pasa. Taka kombinacja jednoczesnych bloków niski-wysoki lub wysoki-niski wykonana przez 2 zawodników tej samej drużyny na jednym przeciwniku nazywana jest chop blockiem. Chop block jest faulem. Jest to jedno z przewinień osobistych. Taki sposób blokowania dozwolony jest jedynie na zawodniku posiadającym piłkę. W tej sytuacji faul jest oczywisty i flagi zostały poprawnie rzucone. Kolejna sytuacja z meczu w Bydgoszczy. Obejrzymy akcję, w której zdobyto przyłożenie. Jak widzimy, zawodnik ataku chwycił lecącą piłkę, będąc w polu punktowym i następnie upadł na ziemię, trzymając piłkę w rękach. Tuż po tym, jak zawodnik upadł na boisko, trzymana przez niego piłka wypadła i uderzyła w ziemię. Zgodnie z przepisami, dokładnie z przepisem 2.4.3b, zawodnik, który łapie podanie do przodu i w procesie łapania upada na ziemię, musi utrzymać kontrolę nad piłką po upadku. W tej sytuacji zawodnik nie spełnił tego wymogu, a co za tym idzie, decyzja na boisku była niestety błędna i to podanie powinno zostać uznane za niekompletne. Sytuacja z ofensywnym trzymaniem. Popatrzmy na zawodnika ataku. Jak widzimy, zawodnik ten chwycił swojego przeciwnika za koszulkę i wyraźnie przytrzymał go. Ograniczenie jest widoczne, daje drużynie ataku dużą przewagę, a kontakt ma miejsce w punkcie akcji. Wszystkie wymogi, aby rzucić flagę za trzymanie, są tutaj spełnione. Dodatkowo zwróćmy uwagę na to, że zawodnik ataku sam ustawił się w złej pozycji do blokowania, pobiegł do środka boiska, przez co obrońca znalazł się pomiędzy nim a miejscem, do którego biegł zawodnik z piłką.
Zawodnicy, którzy w taki sposób stracą pozycję, często nie mają możliwości innego blokowania niż poprzez nielegalne przytrzymanie. W tej sytuacji faul nie ulega wątpliwości i na boisku powinna pojawić się flaga. Jeszcze jedna sytuacja z akcją podaniową z meczu w Bydgoszczy. W oglądanej sytuacji na boisku pojawiły się flagi za DPI, czyli nielegalny kontakt przy podaniu w wykonaniu zawodnika obrony. Sędziowie oceniający tę sytuację uznali, że zawodnik obrony wypychał plecami swojego przeciwnika poza boisko. Z ujęcia, którym dysponujemy, wydaje się jednak, że obrońca po prostu walczył o pozycję, starał się znaleźć w jak najlepszym miejscu, by złapać piłkę, dodatkowo patrzył na piłkę i był nią zainteresowany. Należy zatem uznać, że kontakt pomiędzy zawodnikami, który miał miejsce, nie spełniał wymogów defensywnego utrudniania przy podaniu i flaga za DPI była zbędna. Ponadto, pod koniec akcji zawodnik ataku w dość widoczny sposób przeszkodził zawodnikowi obrony. Było to typowe granie przez plecy i ten kontakt powinien zostać zakwalifikowany jako OPI, czyli ofensywne utrudnianie przy podaniu. W oglądanej akcji została rzucona flaga za pociągnięcie za face mask. Z nagrania widzimy, że do pociągnięcia nie doszło. Nie możemy także mówić o ciągłym kontakcie z kaskiem, ponieważ kontakt nie trwa ponad sekundę. Niemniej jednak omawiany kontakt z kaskiem był nielegalny. Doszło do niedozwolonego użycia dłoni. Zgodnie z przepisem 933A1c nie wolno bowiem blokować przy użyciu dłoni powyżej linii ramion zawodnika blokowanego. Przy okazji tej sytuacji warto także przypomnieć, że zawodnik, któremu spadnie kask, nie może brać już udziału w akcji, nawet jeśli założy kask z powrotem na głowę. Taki zawodnik może jedynie dokończyć kontakt, w który był zaangażowany w momencie utraty kasku, natomiast jakikolwiek dalszy udział w grze jest już przewinieniem osobistym. W tym odcinku to już wszystkie sytuacje. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami poprzez Facebooka lub e-mail. Zachęcamy także do śledzenia profilu PSCFA na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w najbliższy weekend i do usłyszenia za tydzień.